Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy prosty, tradycyjny jabłecznik, kruchodrożdżowy, taki jak robiły nasze mamy i babcie. Możecie go zrobić z suchymi i świeżymi drożdżami. Dzięki temu będzie delikatnie kruchy i miękki. Po prostu idealny. Ciasto jest nie za słodkie, więc zazwyczaj robię je z lukrem. Uwielbiam. Idealne na jesień. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od jabłek. Musimy obrać jabłka, mam ich około 2 kg, ważone przed obraniem. Musimy je obrać i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Jabłka obrane. Teraz ścieramy je na tarce. Na grubych oczkach. Te jabłka lądują do rondelka lub garnka. Dodaję pół szklanki cukru do jabłek i będę dusić na małym ogniu, aż odparują z nadmiaru wody. Trwa to około 10-15 minut. Już jest coraz mniej wody, więc będę mogła wyłączyć. Ale jeszcze najpierw dodam sobie cynamon, około pół łyżeczki. Jeśli nie lubicie cynamonu, możecie go pominąć, lub jak bardzo lubicie, możecie dać go nawet więcej. To już od Was zależy. Mieszam i studzę. Teraz ciasto. Zaczynamy od śmietany. Mam tu 4 łyżki gęstej, kwaśnej śmietany. Dodam sobie do niej drożdże. Mogą być suche i mogą być świeże. Jeśli suche, to jedno opakowanie około 8 gramów. Jeśli świeże, to około 25-30 gramów. Również wtedy świeże drożdże wkruszamy do śmietany. Mieszam śmietanę z drożdżami i odstawiam ją na chwilę na bok. Do misy robota wrzucam 4 żółtka i 100 g zwykłego białego cukru. Na razie użyję końcówki do piany, żeby rozetrzeć żółtka z cukrem na jasną masę. Jak żółtka się utarły, zmieniam końcówkę na hak do ciasta kruchodrożdżowego. Teraz do masy wkrajam masło. 250 g. Masło nie jest prosto z lodówki. Jest takie lekko chłodne, ale już nie zimne. Dodaję również wymieszaną śmietanę z drożdżami. I mąkę. Mąkę pszenną tortową 550 g. I wyrabiam gładkie ciasto. Wyrobione ciasto zostawiam w misie na około 10-15 minut. Niech tylko sobie chwilę odpocznie. Po tym czasie możemy wyjąć ciasto i robić dalej. Przekrajamy je na 2 części, jedna odrobinę większa od drugiej. Przygotowałam sobie również blaszkę 35 na 25 cm. Wyłożyłam ją papierem do pieczenia i teraz większą
część będę najpierw rozwałkowywała na spód mojej blaszki. Blaszkę kładę na stolnicę, żeby mniej więcej sobie zobaczyć, jak duży kawałek ciasta potrzebuję. Rozwałkujemy ciasto, podsypując mąką w razie potrzeby. Ciasto rozwałkowuję na trochę większy prostokąt niż jest moja blaszka, bo chcę, żeby zaszło mi jeszcze odrobinę na brzegi. Ciasto jest bardzo miękkie i elastyczne, fajnie się z nim pracuje i wałkuje. Rozwałkowane ciasto przekładamy delikatnie na blaszkę. Układamy tak, żeby nachodziło około 1,5–2 cm na brzeg. Na ciasto wykładamy lekko przestudzone jabłka. Nie muszą być całkiem zimne, ale dobrze by było, jakby nie były już mocno gorące. Jeśli uważacie, że wasze jabłka są dalej za mokre, to możecie podsypać bułką tartą pod jabłkami. Dla pewności. Ja jednak tego nie robię. Rozwałkowuję drugą część ciasta, którą będę kładła na wierzchu. Delikatnie przenoszę rozwałkowane ciasto na jabłka. Brzegi, które są dłuższe niż potrzeba, wpycham delikatnie drewnianą szpatułką lub nożykiem pomiędzy ciasto a blaszkę. Wtedy brzegi mi się ze spodem połączą. Ciasto z wierzchu nakuwam widelcem. I zostawiam jeszcze na około 10–15 minut, żeby odpoczęło. W międzyczasie nagrzałam sobie piekarnik do 180 stopni góra-dół i wstawiam moje ciasto. Piekę 50 minut. Po tym czasie ciasto jest gotowe. Ciasto bardzo fajnie smakuje z lukrem, więc cukier puder około 5 łyżek, do tego odrobina soku z cytryny i odrobina wody. Mieszamy dokładnie i polewamy lukrem. Lukrem polewamy jeszcze ciepłe ciasto. Dzięki temu fajnie zmięknie. Ciasto po wystygnięciu kroję w kawałki. Czasem robię to dużo szybciej. Nie czekam, aż wystygnie. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!